Omijamy dziury, po zawieszenie słabe z przodu. Dobrze, omijamy dziury. A przez kałużę wolno, czy... Wolno, tak, wolno, tak. Wolno. Nie szybko. Cześć, często prosicie mnie o test Fiata Tipo. W związku z tym postanowiłem zrealizować wasze prośby, wasze życzenia, wasze marzenia. Zadzwonił do mnie kolega Złomnik i kolega Złomnik powiedział, że ma po prostu Tipo, nówka sztuka, igła, po prostu 1.4, taki jak trzeba i... Cześć! Cześć. Powiedz, o co chodzi z tym samochodem? Słuchaj, nie było łatwo. Mówiłeś, że chcesz Tipo. Ja w podziemi wytargałem takie Tipo. Takie dokładnie jak było potrzeba. 5 drzwi, bazowa wersja, hatchback 1.4, nawet bagażnik. Czyli to jest marzenie każdego polskiego kupującego? Patrząc na statystyki z zeszłego roku, chyba tak, 8,5 tysiąca sztuk poszło w Polsce. A ten rzeczywiście jest z podziemi, bo on ponoć przyjechał do nas ze Śląska. Tak jest. Jeszcze ma troszkę pyłu węglowego na sobie. Dlatego ja się ubrałem odpowiednio. Znaczy, ja się nie boję pyłu węglowego, natomiast bardziej obawiam się tego, co ten samochód przeszedł przez ostatnich paru właścicieli. Ilu tych właścicieli było? Trudno stwierdzić, no może 12 albo 15, kto to może wiedzieć. Rozumiem. Ma jakieś tam dokumenty, także można jeździć. Jest grzyb? Nie, absolutnie. Nie ma grzyba? Nie, ani kropelki. Ani jednego, nawet nie sporczaka w środku nie znajdziesz. No dobra, to jedziemy. Proszę, oto kluczyki. Małym się uruchamia, duży jest tylko do bagażnika. Sam Złomnik przekazuje mi kluczyki, to jest wielka chwila. Czy w nim trzeba używać... Tak, ale jest to rozgrzany. Jest rozgrzany, nie trzeba ssać. Już nie ciągnij. Okay. Ostatnim razem jak miałem ssanie, to w maluchu tutaj taki był na podłodze. Pasy są nie tylko z przodu, ale nawet z tyłu. Tak, to jest szaleństwo. W tamtych czasach pasy z tyłu. W polskim samochodzie. Tak, w niektórych autach dalej nie były dostępne. W Polsce można było kupić dalej wtedy Samarę bez pasów z tyłu w ogóle. I pewnie z jednym lusterkiem. A tu jeszcze lusterka, kurczę, regulowane od wewnątrz. I on ma nawet czujnik tych ciśnienia. Znaczy ma czy tylko atrapa? To jest tylko porada. Aha. Ile masz napompować? Gaz! Musisz mu dać gazu. O, poszedł, dobra. W bagażniku, tak. A jak? Dobrze. Prawdziwy samochód, ja czuję, że oddycham. Nie, no normalnie pachnie benzyną. A jak pachnie w samochodzie? No więc zależy, bo na przykład w Hyundaiu to pachnie tak, jakby było w sweatshopie takim dalekowschodnim. W Kii cały czas pachnie, jakby ktoś się zżygał, ale to ponoć dlatego, że dostałem kiedyś tego Sportage'a po jakimś evencie takim w górach i tam, o kurde, dawno nie jeździłem samochodem bez wspomagania. I omijamy dziury, po zawieszenie słabe z przodu. Dobrze, omijamy dziury. A przez kałużę wolno, czy... Wolno, tak, wolno, tak. Wolno. Nie szybko. Dobrze. On ma synchronizowaną jedynkę? Ale trzeba to robić ostrożnie, bo potrafi zgrzytnąć tak czy inaczej. Dobrze, No, ostrożnie przez garby. Ona była synchronizowana w 94, a teraz jest taka sobie. Kurczę, czyli to już jest taki ostatni wypust. Ja słyszałem, że ten samochód w tej takiej wersji, co tam miał ze 2 litry, to on był lepszy od Golfa. No, bo on w ogóle jest lepszy od Golfa, bo jest o wiele przestronniejszy. Tu jest naprawdę masa miejsca na głowę, ile jest, jak się łatwo wsiada, jakie ma długie drzwi. Zresztą nie trudno jest być lepszym od Golfa 2. Jeździłem Golfem 2 parę tygodni i się nie zakochałem. Okej, a co się właściwie stało? Bo rzeczywiście ma nierówne obroty, tak jak mówiłeś. Tak. To nie, że ja naciskam gaz. Co się właściwie stało i dlaczego Fiat ma takie genialne pomysły, że miał Ritmo, które na tylnych siedzeniach będę brał cię w aucie, potem zmienił to na Tipo, potem zmienił to bodajże na Bravo, potem zmienił to na Stilo, potem zmienił to na Bravo i teraz znów robi Tipo. Po jaką cholerę? Przecież wszyscy ludzie kojarzą Golfa, bo Golf jest Golf, a kurczę jaki Fiat. No właśnie, ja mam takie wrażenie, że ten samochód w tamtych latach konkurował realnie z Golfem, a w tej chwili Tipo to konkuruje z Dacią Sandero, więc Fiat jakoś z własnej woli spadł o segment niżej z modelem, który ma dobrą rozpoznawalność. Jego nazwa jest popularna i znana, więc tego to już naprawdę trochę nie rozumiem, ale poszczególne posunięcia Fiata z ostatnich lat to jest kompletna tajemnica dla mnie. Nawet Sergio Marchionne myślę, że niektórych z nich nie rozumie. Nawet nie są duże luzy. Nie, normalne. Jak w samochodzie powinny być. Rozumiem, żeby nie było tak, że ja na przykład, bo ja wsiadłem, jeździłem jako młody człowiek Mazdą 626 mojego ojca i tam może nie było jakichś dużych luzów, ale powiedzmy, że nie był to najbardziej precyzyjny układ kierowniczy. Przesiadłem się do Civica matki, tego, nie wiem jak on się nazywa, co było przed żabą, ten taki zaokrąglony, co miał no jajko, klapę, jajko. Piąta generacja. Tak jest, przesiadłem się do tego, wsiadam w samochód i krawężnik od razu. No właśnie. Bo tam
ten układ kierowniczy taki za nerwowym. Tak, to jest mylące. Jak ktoś jeździ normalnym samochodem, potem wsiądzie właśnie jakiś taki sportowy samochód, delikatny ruch wykona i już samochód gwałtownie zmienia tory jazdy. Czy ja mam włączone jakieś światła? Mam. Tak, automatycznie się włączają przy To- przekręceniu stacyjki. O! I ten samochód, chciałbym zauważyć, wszyscy plują na to, że koła zapasowe to już nie te jak ten. W 94 roku Fiat dawał dojazdówkę. Niestety tak. To już wtedy były oszczędności, ale to ogólnie... są Ale to trochę jest większy oszczędności bagażnik dzięki temu. Tak, jakieś On 5 ma- litrów pewnie. No ale on ma tego bagażnika ze 350 tak na oko. No ma, dzisiaj nawet niektóre kompakty tak nie wyglądają. No więc właśnie chciałem powiedzieć, że on ma większy niż, nie wiem, Volvo V40. No ale nie jest to porównywalne jednak z Volvem V40. No nie no, to jest lepsze w sensie. To na pewno. Patrz, Tipo. Tipo, o! Tipo, model roku 16. Gonimy go? Gonimy go i zrobimy mu fotkę. Masz gdzieś aparat? Oczywiście. Może się... Aparat to mało, mam smartfon. Może będzie chciał wystąpić z youtuberami, kurczę, żeby nie wyskoczył tylko na tym garbie. Dobrze, będzie stał na tym, na Tak jest. światłach, to ja bardziej na lewy pas, zrobisz mu przez okno? Oczywiście. Znaczy, chcesz go, jak go chcesz? Tak go chcesz, czy... Tak mu zrobimy, tak. Przez szybę. Kochani, znacie to ujęcie dejmu na zimnym? Tu jest mój aparat, mikrofon gotowy do zdjęć. Tu jest Lexus LC500H, jak hybryda. W tej chwili jest włączony silnik. Zajmuje miejsce za kierownicą. Jak widzicie, włączony jest tryb S+, jak Sport. Ok, na razie jestem w P jak parking. Próbuję nacisnąć gazu. No tak. O, włączył się silnik. I to by było tyle. Ale ok, nie ma problemu. Przełączymy się w tryb neutralny. To znaczy na luz go wrzucimy. I teraz. I to by było na tyle. Więc nie mogę mu dać na zimnym. Tak naprawdę z zewnątrz takie nowe Tipo wygląda całkiem fajnie. W środku jest trochę gorzej, bo jeździłem. A ten silnik benzynowy 1.4, taki bazowy, który jest tu chyba tylko w sedanie, to nawet mnie się już nie podoba. A co z nim jest nie tak? No on nie jedzie, dławi się. Jak mu dasz gaz, on ma tak krótkie przełożenia, że on tam przy 80 ma 3000 coś obrotów na piątce i potem już tylko jest głośniej. A Bo ja jeździłem- przyspieszać nie chcę. Bo ja jeździłem tym 1.6 dieslem, którego pewnie nikt nie kupi, bo jest za drogi. I tamto w ogóle w mieście z trójki nie wyjdziesz. No. Bo nie ma po co. No właśnie, no tak to wygląda. Straszne są różnice między tymi... O, między i ma silnikami. jeszcze włączanie świateł awaryjnych tu. A, to jest... Ale Ma mi rączka. Ale Volkswagen, tak jest. Czyli to też było z Volkswagena. O, dobra, teraz musimy zielone. ruszyć pod górkę. I dawaj ogień! Ach, to krótkie światło. Tak. Gdzie mnie się pcha tym merolem? Patrz pan, kurczę, ham. Merolem z przednim napędem to nie Merolem. Właśnie. Znaczy okej, no jedziemy już myślę ze 60 na godzinę. Ten licznik jest bardzo dokładny, bo ta strzałka tak trochę... Jest dosyć dokładny. To, że lata, to tam linka się może przyciera, ale licznik jest stosunkowo dokładny. Próbowałem sobie tu chyba jeździć z takim GPS-em, który mam w telefonie. No to w miarę tam 60 to rzeczywiście się trzyma. Pewnie przy wyższych prędkościach będzie już duża różnica, ale nie próbujmy może jechać 100 na godzinę. w Nie mieście. będziemy próbować. Ja moim maluchem próbowałem jeździć kiedyś po trasie katowickiej znacznie szybciej i kolega, który miał wtedy Yarisa, co miał cyfrowy miał wyświetlacz prędkości, więc bardzo dokładny, jak wiadomo, mówił, że ten maluch normalnie jechał 140, a tam ta strzałka tylko się tak odbijała od tego pek, 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 pek. No, musiał być po dobrym tuningu. Miałem dobrego faceta od gaźników w markach. No tak, jak się gaźnik podregulowało. Nie mam pojęcia, na jakim jestem biegu, ale chyba na To jest trójce. trójeczka. Przejedziemy się tak saską kępą, jeszcze rundę honorową zrobimy i wrócimy na miejsce startu. No dobrze, to teraz tak, ile ten samochód kosztuje? Tak jak ktoś chce kupić sobie takie dobre Tipo, to ile musi wydać na nie? No właśnie, też mnie ktoś ostatnio właśnie pytał, chciał kupić sobie Tipo. I ja mówię, no Tipo to jest dobry wybór, bo za dwójkę dostaniesz bez problemu taki samochód. I on mi mówi, ale to za dwójkę mówi miesięcznie? Ja mówię, dlaczego miesięcznie? Wystarczy 2000 zł i odjeżdżasz ładnym Tipem. To kosztowało 2200. Ma oryginalny przebieg 117 000 km. No nie jest jakaś bogata wersja, ale jest fajny, bo jest bardzo mało zniszczony. Środek ma bardzo ładny, rdza jest w Ale to jednym miejscu. górnik pod hałdą trzymał. No tak, zdecydowanie. Tąpnięć nie było pod samochodem, więc nie
2000 i wyjeżdżasz tipem. To jest moim zdaniem okazja. No to jest okazja. No dobrze, a co z nim jest w takim razie nie tak? No niestety najgorsze w nim to jest ten gaźnik. Ja wiem, gaźniki są fajne, jak przejeżdżasz sobie raz w tygodniu starym autem z gaźnikiem, ale tak na co dzień z gaźnikiem walczyć to nie jest za przyjemnie, dlatego że tutaj jakaś membranka poszła chyba i jemu te obroty falują już w taki absurdalny sposób, potrafi spaść na 500. Nie ma obrotomierza, więc tak strzelam, już zaczyna dygotać, a potem nagle 2000 i zaczyna wyć. I mimo regulacji to się dzieje dalej. To może to jest największa jego wada. A druga wada oczywiście to jest elektryka. Jak się włączy kierunkowskaz, to słychać, że ten kierunkowskaz słabo działa. Ale ma bardzo ładny dźwięk. Ale Włoszczyzna z lat 90. i elektryka to nie jest dobre połączenie. Ogólnie Włosi powinni się trzymać z daleka od wszelkiego typu elektrycznych urządzeń. Oni bardzo dobrze w wino im wychodzi, makaron. Tak, wino, jedzenie, makaron, ale nawet silniki na przykład im fajnie wychodzą, bo silniki przecież włoskie, te wszystkie Aurelio, Lampredi i tak dalej są fantastyczne, tylko nie daj Panie Boże, żeby się do elektryki dotykali. No to może lepiej, że ma gaźnik niż na przykład elektroniczny wtrysk. Ale elektroniczny wtrysk to robił Bosch chyba już później do tych na samochodów. szczęście Niemiec. A nie jakiś tam Magneti Marelli. Znowu Volkswagen mnie tutaj... Skoda. Skoda. Opłacone przez Skodę. Uwaga, czerwone, uwaga. Wiesz co, bo te hamulce nie mają takiej... To była zielona strzałka. One nie mają takiej modulacji, jakiej bym oczekiwał, szczerze mówiąc. Jak chwycą, to chwytają. Nie no, jak chwycą, to chwytają. Czy to są bębny, czy tarcze? A, tu są tarcze z przodu, bębny są oczywiście z tyłu. Okej, dobra. Masz wspomaganie hamulców podciśnieniowe, co wtedy już było w sumie standardem. Tak naprawdę. Czyli to było wspomagane. Tak, to jest wspomaganie, tak. Okej. To dlatego tak w miejscu się zatrzymał przed tymi światłami. No właśnie o to chodzi. Delikatnie naciskasz i auto, wiesz, rozumiesz, ryje Rozumiem. ziemi przodem. Bardzo wydajne ogrzewanie. Ogrzewanie spoko, biegi wchodzą fajnie, bardzo mi się to podobają właśnie te biegi krótkie, takie są drogi tego drążka jak na stary samochód. Znaczy wiesz, no ja miałem trochę krótsze w tym Jeepie, tym kanciaku, ale okej, no. No tak, ja miałem długie w Suzuki Kary, to ja wiem jaki to jest ból, jak są naprawdę długie biegi, trzeba przerzucać, tak. Ale to jest, słuchaj, oni po prostu dbali o twoje zdrowie, to było jak Nordic Walking, tylko na jedną rękę. Tylko bez walking, znaczy walking był często jak pchałem ten samochód, to walking się zdarzał regularnie. Dobrze, czyli co, Tipo w hatchbacku polecamy. Polecamy do 2500 zł, bardzo dobry wybór. Auto w sumie fajnie zabezpieczone antykorozyjnie, dosyć dobrze ocynkowane, nie koroduje. Największy problem elektryka. Poza tą jednym miejscem, ale to przez Warszawę, nie przez... Przez Warszawę pewnie złapała jakąś sól i przeszło. Jakby to zabezpieczyć po zakupie albo nawet taką zaprawkę tam zrobić, to spokojnie by to jeszcze wytrzymało. Reszta auta się naprawdę nieźle trzyma, podłoga jest fajna, spoko. Mało który samochód włoski z lat 90. już został w ogóle przy życiu. A takie Tipo się jeszcze ciągle spotyka i one żyją jeszcze cały czas. O, Punto, Właśnie to był mniejszy. Punto jedynka strasznie korodowało na podłodze. Mało które Punto już ma podłogę, a Tipo ma. Proszę. W związku z tym chciałem podziękować tutaj niniejszym złomnikowi za to, że udostępnił mi Tipo do testów, żebym mógł Wam opowiedzieć o tym, jaki to jest wspaniały samochód. Ja natomiast dziękuję redakcji miesięcznika Classic Auto, która pożyczyła nam ten samochód do testu. Przy okazji, Złomnik ma stary, nowy kanał. Tak. W związku z czym zaglądajcie do Złomnika, musicie go zasubskrybować, bo jak go nie zasubskrybujecie, to on oczywiście mówi, że on nie chce żebrać, więc ja pożebram za niego. Jak go nie zasubskrybujecie, to mu zamkniecie ten kanał i w ogóle zamkną ten kanał YouTube, zły, korporacja. Nie zamkną mi kanału, zdemonetyzują mnie i spadnę w wyszukiwarce na sam koniec. No to zdemonetyzują go i w związku z czym nie będzie go stać na fury do 2,5 kafla. A już mam tam zarobione 23 centy. Więc wicie, rozumicie, subskrybujcie Złomnika. Cześć. Cześć. Piąteczka. Wow. Przygaśnie na piąteczce. Ale dźwięk ma ładny.